Dzień dobry kochani, witam w kolejnym weekendowym vlogu. Dzisiaj jak zawsze opowiemy sobie o różnych udziergach, tych w trakcie, tych skończonych, a także o takich, które najprawdopodobniej pójdą do sprucia, bo chyba taki właśnie dziś mamy. Ja mam na imię Karolina, a tutaj co tydzień opowiadam Wam o mojej przygodzie z dzierganiem. Także zacznijmy może już bez dalszych wstępów. U mnie jest piątek, wróciłam z pracy, byłyśmy z Julką w Koście. Na małym co nieco, żeby sobie poprawić humor po całym tygodniu ciężkiej pracy. I tak, i oczywiście postanowiłam coś nagrać, ponieważ rano może mi się nie chcieć. Także robimy to dzisiaj. Będę miała czas, żeby ten filmik złożyć, wrzucić Wam na YouTube'a, tak żebyście jutro, czyli w sobotę do porannej kawki, mieli co oglądać. I tak, mam tu oczywiście wszystko rozwalone wokół siebie, gotowe do pokazywania. Ale zacznijmy może od tego najgorszego, czyli tego, co mnie niesamowicie denerwuje i jest niestety, ale duża szansa, że zostanie sprute. Pokazywałam Wam tą bluzkę i już na nią troszkę marudziłam, a konkretnie nie na bluzkę, tylko na włóczkę, z której robię. I jest to coś. No i co się zmieniło od poprzedniego razu? Pokazywałam Wam, że moje naprężenie nitki to jest totalna tragedia w tym udziergu. O, jest takich dziur pełno, nie podoba mi się to, ale stwierdziłam, że tam pal licho, będę miała bluzkę po domu. Ale później zrobiłam wykończenie dekoltu. I to wyszło tak paskudnie. Jestem na siebie taka zła, bo tak naprawdę to nie jest ani wina włóczki, ani wina wzoru tym bardziej, ani drutów. Nie mam na co zwalić. No tak naprawdę jest to moja wina. Po prostu nie umiem pracować z tą włóczką. I tyle. Nie ma tutaj nic więcej do dodania. Nie jestem w stanie utrzymać odpowiedniego naprężenia, a jako że jestem luźnym dziergaczem, to z naprężeniem zawsze mam problemy. Natomiast we włóczkach takich odzwierzęcych zdecydowanie lepiej mi to idzie. One są bardziej jakby elastyczne i jakoś to u mnie lepiej po prostu wychodzi. Natomiast włóczki roślinne różnie bywa. Z tą akurat wyszło bardzo źle, choć są roślinne, z którymi sobie całkiem nieźle radzę. Ale dobrze, powiedzmy najpierw o włóczce, bo to jest Vikingard Linus. Ja Wam szybciutko tylko przypomnę, bo już o tym mówiłam. 50% bawełny, 50% lnu. Włóczka miła, przyjemna. Mamy tutaj 95 metrów w 50 gramach. Przerabiam ją na drutach 3,5, nie, przepraszam, 4 mm. To jest kolor 114. Ładny kolor, fajna włóczka, wszystko super, tylko ja nie umiem nią przerabiać. I tyle. No i tyle. Co do wzoru, jest super, jest fajny, ma przepiękne, takie wykończenie z tyłu, taki panel ażurowy. Tu na pewno już Wam się rzuca w oczy, że gdzieniegdzie zapomniałam o przeplotkach, to akurat mi najmniej przeszkadza. Ale sama ta przeplotka jest piękna. Ogólnie w tym wzorze Dagmary, który właśnie testuję, będą 4 różne takie panele ażurowe do wyboru. Ja akurat wybrałam ten. Jest świetny. No natomiast samo te miejsca, tu jeszcze z tyłu, jeszcze jako tako, zresztą na plecach nie widzę, to mi nie przeszkadza. Ale naprawdę brzydko mi to wyszło. Bardzo nierówne napięcie. To szczególnie widać na lewej stronie. Może tak Wam pokażę. O, widzicie te wszystkie takie linie? To w ogóle nie powinno być widoczne. Żadne linie nie powinny być widoczne, takie poziome, ponieważ to oznacza, że w tych miejscach właśnie moje naprężenie było słabsze. No i to później na stronie prawej też widać, niestety, w taki sposób, czy w formie dziurek i tak dalej. Naprawdę, na kamerze tego aż tak nie widać, a mimo wszystko widać, natomiast na żywo wygląda to strasznie. Ale mówię, dobra, wykończę dekolt, żeby później rękawki i tak dalej, bo akurat skończył mi się motek, jak robiłam body na okrągło już i stwierdziłam, bo ja, widzicie, trochę tutaj tego body już zrobiłam, nie? Na okrągło, po oddzieleniu. Ale mówię, zrobię wykończenie. Masakra. Ja Wam to pokażę. Mam nadzieję, nie wiem, czy kamera to złapie, ale czy Wy widzicie, jakie to jest paskudne? Czy Wy widzicie, jak to faluje, jak to się skręca, jak tu są takie
Jakie to jest nierówne. O, tu jakieś coś nie wiadomo co. Jakieś fale. Gdzie tu jeszcze takie paskudne coś było? Tutaj w ogóle czegoś nie złapałam. Nie wiem jakim cudem. O, gdzie tu gdzieś wystaje, tu coś wystaje. Ja nie mogę, to jest okropne. To jest okropne, nie mogę na to patrzeć i koniec i kropka. Ja mam tego podziurki w nosie. Oczywiście tak marzę powiedziałam. Ja z tym nie daję rady i po prostu nie i koniec. Ewentualnie mogę jej podać wymiary wszystkie i tak dalej, co mi powychodziło. To bym musiała robić z jakiejś takiej włóczki raczej od zwierzęcej, może by mi coś z tego wyszło wtedy. Natomiast w tej konfiguracji absolutnie nie. Jeszcze się waham. Na razie odłożyłam, bo ja tak mam, jeżeli coś mi się nie podoba i tracę do tego nie tyle zapał, co zaczynam wątpić, żebym ja to kiedykolwiek użyła, to wtedy to odkładam, bo szkoda mi mojej pracy. I tak to zrobiłam teraz. Odłożyłam i najprawdopodobniej cało to pójdzie do sprucia, a włóczka do sprzedania lub do oddania, bo no nie, no to jest straszne. To jest okropne. Jestem bardzo z siebie niezadowolona. Drugą opcją jest jeszcze to, że mogę spróć to wykończenie, wziąć mniejsze druty, może to coś pomoże, z tym, że no nie oszukujmy się, no to jest moje napięcie, to nie jest wina włóczki, drutów, rozmiaru i tak dalej, to jest wina mojego napięcia, którego nie potrafię na tej włóczce po prostu utrzymać. A poza tym nawet tu widzicie takie babole, bo tak nierówne oczka miałam. Że nawet to podbieranie, no ciężko to zrobić tak, żeby te oczka jakoś, no nie podoba mi się to strasznie, ale na razie sobie leży w torbie i czeka. I czeka. Może jak już się odobrażę na ten projekt, znaczy na projekt nie jestem zła na siebie tak naprawdę, ale no doszłam do wniosku, no, że niektórych rzeczy nie przeskoczę i tej włóczki po prostu nie przeskoczę. A szkoda, bo czekała rok czasu, żeby zostać przerobioną i okazuje się, że może nic z tego nie wyjść, ale zobaczymy jak to będzie. No, także jak widzicie, to, że czasem coś nie wychodzi, to jest absolutnie normalne i trzeba się z tym pogodzić. Ja się z tym już pogodziłam, chociaż irytacja pozostała, szczególnie jak na to patrzę w tym worku i mam ochotę to... No bo trochę się narobiłam, ale na razie daję temu poleżeć i zastanowię się, czy chcę jeszcze spróbować właśnie ponownie zrobić ten dekolt mniejszymi drutami, z tym, że no to na pewno nie naprawi tego problemu z nierównymi oczkami tutaj wszędzie indziej, ale mówię, może chociaż nada się to do noszenia po domu, bo jeśli będę miała w ten sposób wykończony dekolt, to ja nawet w domu tego nie założę. No, ale koniec z tym pesymizmem i negatywnymi myślami. Jest też pozytyw, nawet więcej niż jeden. Jest skończony udzielk, aczkolwiek mały, ale jest, więc Wam pokażę. I ale jestem z tego dumna, jak mi się to podoba. No strasznie. I tak, już Wam mówię, bo ja oczywiście zapomniałam, co to jest, nie? Pewnie Wam napiszę. Ja Wam mówiłam, że otrzymałam od firmy Pasquali kilka włóczek. Zresztą pokazywałam Wam chyba na jednym z poprzednich vlogów, które miały być właśnie takimi ala testami i tak dalej. Postanowiłam wykonać też wzory z firmy Pasquali. To jest właśnie jeden z wzorów Pasquali, Narina Kirchiv, coś takiego. I ona jest wykonana, właśnie szukałam pasku, bo chcę skład dokładnie Wam powiedzieć, z włóczki Pasquali Cumbria, którą bardzo, bardzo lubię, z której wykonałam w zeszłym roku Marla Top. I w tej włóczce jestem zakochana, jest to świetna włóczka i wszystkim bardzo, bardzo polecam. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba tak samo jak i mnie, bo naprawdę ją uwielbiam. Ale żeby właśnie pokazać Wam, gdzie my tutaj mamy skład? Cumbria. Już Wam mówię. Mamy 60% bawełny Pima i 40% wiskozy bambusowej. W 50 gramach jest 150 metrów. I włóczka nie odzwierzęca, no nie? No zobaczcie, jak ładnie wyszło. Przybliżę Wam tutaj, bo są te wstawki właśnie
ściegu gładkiego. Jak widzicie, tutaj jakiegoś strasznego, nie wiem, też nie jest idealnie równo oczywiście, ale aż tak to się nie rzuca strasznie w oczy, jak w tej bluzce okropnej. Czyli nie bluzka jest okropna, tylko ta włóczka. E, Bardzo fajny projekt. Pokazywałam Wam chyba, jak robiłam. Teraz już jest skończona. Tak jak widzicie, mamy jasne, te części są robione garter stitchem, czyli ściegiem francuskim, natomiast te wstawki, schowam sobie głowę, o, te wstawki są zrobione ściegiem gładkim. Świetny wzór. Ja tutaj trochę więcej zrobiłam później, bo chciałam wykorzystać do samego końca włóczkę. Jak ja to zamknęłam? Ajkordzikiem to zamknęłam. Potrójnym czy podwójnym? Chyba potrójnym standardowo, a ajkordzikiem wykończyłam. Tam chyba we wzorze nie jest podane, jak zakończyć, ale ja zakończyłam właśnie ajkordem i bardzo ładnie to, wydaje mi się, wygląda. Muszę się jakoś tak, o może. A i tak nam nie łapie. No z tyłu wygląda w ten sposób, więc też nie jest źle. Bardzo prosto się robi, są zwiększenia na odpowiednim momencie na bokach i na środku, także powstaje nam taki trójkącik. Świetnie ta włóczka wygląda. Jak widzicie, drape taki tu jest naprawdę fajny, lejący. Ja sobie ją mogę w ten sposób jakoś, na przykład w taki sposób. Bardzo mi się podoba. Lub sobie tutaj na dole podwiązać, żeby na pewno mi nie spadła. Można też, nie wiem, no ta jest akurat dość mała, można ją zrobić większą i sobie, tak jak teraz jest niby taka moda czy coś, zarzucić na plecy, chociaż taka też wcale nie jest zła. No, ujdzie, bardzo mi się podoba, jest bardzo przyjemna. No mówię, ta włóczka jest niesamowicie przyjemna i ja ją uwielbiam. Tą robiłam na drutach 3 mm i wcale mi się nie dłużyło. Nie zaciągałam jakoś mocno, właśnie dlatego wzięłam mniejsze druty, bo po pierwsze jest tu garter stitch, więc on wygląda lepiej jednak, tym bardziej, że mówię, ja jestem luźnym dziergaczem, więc szczególnie jeśli chodzi o ścieg francuski, no to może u mnie być taki trochę rozlazły, więc wzięłam sobie te trójeczki i tak leciałam. Myślę, że jest super. Świetnie byłoby też Wam chyba wspominałam w ostatnim vlogu, wymienić i tu, gdzie są gładkie, zrobić sobie tak, Luna? Coś jeszcze? Zrobić sobie francuski tutaj, a gładki tutaj, więc można się z tym trochę pobawić. Na pewno ten wzór nieraz wykorzystam, nawet jako bazowy trójkąt, bo wyszedł właśnie, no super wyszedł ten kształt, taki typowy trójkącik bandankowy. Bardzo mi się to podoba, jestem bardzo zadowolona. Tutaj zużyłam 2 młotki, no bo trzeba użyć 2, ale więcej nie trzeba. Mogłabym jeszcze sobie dorobić więcej tego ciemnego, ale tak mi się akurat spodobało, tak mniej więcej wzór wygląda. Mówię, jedyne co powiększyłam to, że ten tutaj ostatni pas był takiej samej grubości mniej więcej jak ten ciemny, no a ja pociągnęłam już na tyle, na ile włóczki mi starczyło. Tam jeszcze mi zostało, ale ja zawsze się boję, że mi zabraknie na ikorda. Także to jest naprawdę świetny wzór, polecam Wam. Bardzo przyjemnie się robi i bardzo, bardzo Wam polecam włóczkę. Mówię, to będzie chyba moja taka jedna z ulubionych pozycji, jeśli chodzi o włóczki letnie. Dobra, to mamy. No i skończone udzierki się skończyły. To by było na tyle. Za to były małe custom party, ale takie mini. Nie poszalałam, ale 2 kolejne projekty czekają na narzucenie na druty. Już się nie mogę doczekać, ale mała aktualizacja tego wariata. To jest, kochani, Shoreline Tee, albo top, jakoś tak, który już robię od jakiegoś czasu. Wykonuję go z włóczki Lamana Como Kashmir, którą bardzo, bardzo lubię. I póki co bardzo ją polecam, ale musicie brać pod uwagę, że ja tego jeszcze nie nosiłam i nie sprawdziłam, jak to się zachowuje w trakcie noszenia. Świetnie się tym dzierga i bardzo fajnie się blokuje. Skład też jest niezwykle przyjemny, bo tu mamy 70% wełny i to jest Merino Superfine, 30% kaszmiru, więc naprawdę fajny składzik. To są te włóczki a la Super Light, tak one się nazywają, chyba tak? Przepraszam, w 25 gramach mamy 120 metrów, czyli tak mniej więcej właśnie jak to w kaszmirach bywa. Bardzo przyjemna włóczka, a kolor 37.
Taki też bardzo miły beżyk. Bardzo mi się podoba. I tak, Shoreline Tea to jest to, czyli te takie bardzo proste, przyjemne warkoczyki, takie bardzo, bardzo proste. Ja tutaj poleciałam, już mi troszkę wody. Tutaj mam, o, gdzie mój paluch? Tu. Tutaj jest otwór na rękawy i tutaj wody już dość sporo jest. To jest taka koszulka z krótkim rękawem, więc też dużo tego nie będzie. Natomiast wczoraj robiłam sobie dekolt, wykończenie dekoltu, bo właśnie skończyłam motek, stwierdziłam, że będę robić wykończenie dekoltu. I moi kochani, to jest bardzo ciekawe wykończenie z takimi szczególikami, które bardzo mi się podobają. Nie wiem, tu będzie widać. O, tutaj jest takie coś, taki ala wałeczek niewielki, widzicie, po całości on idzie. I on jest wykonany za pomocą double knitting, czyli tego przerabiania. Jedno oczko przerabiamy, jedno przekładamy, przerabiamy, przekładamy i później drugi rząd jest tak samo, tylko że w pierwszym robimy oczko prawe i przekładamy oczko bez przerabiania z nitką z przodu, natomiast w kolejnym okrążeniu jest przekładamy nitkę, przekładamy oczko z nitką z tyłu, oczko lewe. W ten sposób to idzie. Natomiast, żeby coś takiego wykonać, potrzebujemy podwójną ilość oczek, czyli 2 razy tyle oczek, ile normalnie mamy nabrane. Więc najpierw nabieramy tutaj oczka wzdłuż, znaczy wzdłuż, no naokoło tutaj wiecie, no podkroju tutaj całego. Robimy jeden rząd, gdzie podwajamy oczka. Następnie robimy te 4 rzędy właśnie double knittingu i powstaje ten taki ładny wałeczek. I dalej zmniejszamy, czyli każde 2 oczka robimy, z każdych 2 oczek robimy jedno i przechodzimy do standardowego ściągacza 1 na 1. I teraz pojawił się problem. Widzicie? Widzicie, jakie to jest takie floppy i dość szerokie? No, nie wiem dlaczego tak wyszło, kochani, ponieważ mi wyszło, że i tak nabrałam mniej oczek niż to jest we wzorze. Tak mi czasem wychodzi, zresztą ta autorka też, autorka też tam pisze, że jak wyjdzie więcej lub mniej, no to nie ma tragedii, niekoniecznie musi wyjść idealnie tak samo, po prostu będzie ten dekor szerszy lub węższy. No w moim wypadku wyszedł szerszy, a miałam mniej oczek, więc tak trochę nie bardzo, nie? No ale tak wyszło. Mało tego, 3/4, jakoś mniej więcej 3/4 długości już tego normalnego ściągacza robiłam tak jak we wzorze, takimi drutami, jakie są podane, a kolejne rzędy do końca robiłam o jeszcze pół rozmiara mniejszymi drutami. Więc teraz sobie tak myślę, co by to się stało, gdybym robiła po całości tymi samymi drutami. Jak widzicie, ciężko to pokazać, ale widzicie, że on tak odstaje. Ja go wczoraj zmierzyłam, wszystko mi tutaj fajnie pasuje, no oprócz tego dekoltu, bo on jednak jest nie tyle, że tu za szeroki, bo ja nie mam przeciwko takim otwartym, łódkowym dekoltom, ale właśnie on jest taki, że no odstaje i to źle wygląda. No już cię pogłaskam, już czekajcie chwilę, bo muszę kota tutaj pogłaskać, tak. Może się zamknie chwilowo, nie? Dobra. No, ale stwierdziłam, no dobra, na razie zostawię. Zostawię na razie, nie będę pruć, bo mi się nie chce. I co zrobię? No co zrobię? To zrobię tą bluzkę do końca i ją zablokuję. Po zablokowaniu zobaczę, jak to wygląda i wtedy będę wprowadzać ewentualne modyfikacje. Co spróbuję najpierw? To najprostszy z możliwych sposobów, czyli tutaj wplecenie elastycznej niteczki, która mi to troszkę ściągnie. Ewentualnie tu w ten wałeczek właśnie, który piękny powstał, też mogę wpleść tą niteczkę i też tak, żeby odrobinę ściągnęło już w tym miejscu i później w tym miejscu. Może to zadziała, a może nie. To się okaże dopiero. Jeżeli wyjdzie na to, że ta metoda jednak nie zadziała, no to spróbuję całkowicie i całkiem inaczej będę podbierać oczka, ponieważ ja podebrałam oczka tak, jak jest we wzorze, opisane to, no ale najwyraźniej w moim wypadku to nie zadziałało, więc albo musiałabym zmniejszyć druty,
bo we wzorze było podane, że bodajże na 3,5, bo całość się robi na czwórkach, tutaj 3,5, a ja jeszcze ostatnio robiłam na trójeczkach właśnie te rzędy, więc może od razu zacząć na trójeczkach a sam ściągacz na 2,5. Nie wiem, będę kombinować. Natomiast ogólnie bardzo mi się podoba, jak to jest wykończone, tylko mówię, w moim wypadku to wyszło po prostu za szerokie. I za bardzo tu takie odstające. No, takie floppy. Więc to na pewno do poprawki, ale mówię, w tej chwili tego nie ruszam, bo nie ma sensu. Chcę to skończyć, zablokować i wtedy dokładnie zobaczyć po zablokowaniu, co tu jest nie tak, co można z tym zrobić i ewentualnie jak to poprawić, ale ogólnie sweterek wygląda, koszulka, bo to z krótkim rękawem, więc ciężko powiedzieć. Fajnie wygląda, świetnie na mnie leży, póki co. Zobaczymy po blokowaniu. I no kontynuuję sobie ten udział, tym bardziej, że u nas teraz jest znowu zimno, bo lato się skończyło, było i się skończyło, na szybko się kończy. Więc jest chłodno, leje codziennie od tygodnia. Dzisiaj chyba jest pierwszy dzień, kiedy jeszcze nie padało, ale to nic straconego, nie? A to wieje non stop. Ale dobra, nie o pogodzie my tutaj, bo ja nie pogodynka. No, także to jest ten Shoreline Tea, który bardzo mi się podoba i będę sobie kończyć, tym bardziej, że mówię, nie jest za ciepło, więc mogę sobie działać. W tej saszetce jest coś, szkoda, że Luny nie widzicie, zaraz jest normalnie z fotela jedzie, się tak wykręca na wszystkie strony, zaraz leci. Ale dobra, co my tu mamy? Tutaj mamy, coś tu mamy. Tutaj mamy coś, co wykonuje z włóczki Horsilkę od Gepard. Pokazywałam Wam ją, chwaliłam się, że sobie kupiłam. Zwaliłam wszystko na panią Magdalenę i Kasię z Międzydrutami, bo najpierw pani Magdalena zaczęła kusić zrobieniem topu Sabaj właśnie z tego. Później jeszcze Kasia na swoim live'ie też właśnie powiedziała, że to jest super pomysł i do tego pokazała tą włóczkę. No i ja tą włóczkę oczywiście mam i oczywiście robię Sabaj Top, który zaraz Wam pokażę. Co zaś do włóczki dla przypomnienia, 30% Tusa Silk, Tusach się to pisze. Ja nie jestem dokładnie pewna, co to znaczy i się nie orientowałam, więc nie chcę Was tu edukować, bo sama doedukowana nie jestem. I francuski len. Czym się różni francuski od innego, nie wiem. Czym się pewnie różni. Ale tak, dobra, ja zaraz do Was wrócę, bo chyba Julka się wybiera już na tańce. Nie, jednak jeszcze nie wychodzi. Ale dobra. Wracamy do Horsilkę i mamy tutaj 50 gram, 175 metrów. Ja wzięłam tego 3 motki. Mam nadzieję, że mi starczy. Ja nie wiem, miałam ciągle problemy z obliczeniami. Bo ja mam najpierw jakiś projekt w głowie i później nagle inny mam w głowie i zaczyna mi się mieszać, na co ja ile potrzebowałam, ale powinno starczyć. I tak jak mówię, Sabaj Top skuszona panią, nie, skuszona nie tyle panią Magdaleną, co jej właśnie propozycją, ależ to się pruje. Robię sobie Sabaj Top. I tutaj oczywiście oczka też mi wychodzą krzywe, też są dziury, ale w tym akurat topie i z tą akurat włóczką to wcale w niczym nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. To wygląda fajnie. Sama ta włóczka w sobie jest taka, no, taka łańcuszkowa. O, widzicie, ona ma taką, no wyostrz się, taką ciekawą strukturę, która za nic w świecie się nie chce wyostrzyć. Nie wiem czemu. O, teraz coś widać chyba. Tak, wiem, Aleksa. No, w każdym razie wygląda to fajnie i tu mi to absolutnie nie przeszkadza, no bo to jest właśnie... No w tej włóczce jest coś takiego, może dlatego, że ona jest cieńsza i to jakoś inaczej wygląda, nie wiem. Tu mi to absolutnie nie przeszkadza i w ogóle się nie przejmuję tu krzywymi czy niekrzywymi oczkami. I to jest też luźna dzianina, bo to przerabiam na drutach 4 mm, więc może dlatego to tak wszystko jakoś pasuje. Nie mierzyłam jeszcze, robię rozmiar chyba M, ale mam nadzieję, że będzie dobre. Zawsze tu mam problem z tym wycięciem pod pachami, że jest ono za długie, ale tutaj chyba jest ok. No i tak, jestem na takim etapie. Coś tu małe wygląda, nie? Się okaże, za małe robię, nie? Dobra, jak będzie za małe, to oddam Julce. Mogłabym to zmierzyć, ale ja i tak nie będę tego pruła przecież. I tak tego nie spruję. Nie ma sensu w ogóle. Nie.
Nie, będzie dobre, jak nie będzie dobre, to będzie na dziecko. Dziecko jest tak chude, że przez jeszcze 10 lat będzie w tym chodzić. No. No, będzie, zobaczymy. Ale przyjemnie mi się to bardzo robi. E, nie chcę powiedzieć, że to jest drapiące, bo to nie jest drapiące, ale to jest takie szorstkie. Może to jest dobre słowo, chociaż pewnie też nie. Ale świetnie mi się to robi. W cieplejsze dni tym bardziej, których teraz nie ma, ale pomijmy ten drobny fakt. Myślę, że sobie niedługo to skończę, bo już jestem na tym etapie, w którym lecimy na okrągło. Mam tyle od połączenia pod pachami, czyli jest kawałeczek, o. No i lecę sobie na okrągło i powiem Wam, że jak przeszłam na to robienie na okrągło, to staram się jeszcze luźniej przerabiać, bo wiadomo, na okrągło przerabiam ciaśniej niż w rzędach, więc nie chcę, żeby było takiego, wiecie, mocnego odcięcia, że tu jest tak luźno i trochę krzywawo, a tu nagle będzie ciaśniej i prosto, więc myślę, że mi się udaje i jest tak samo krzywo po całości. I mówię, tu mi to w ogóle nie przeszkadza, natomiast w tamtej wóżce wygląda to przeokropnie. Więc tak, bardzo mi się podoba mi się kolorek, on nie jest taki jednolity, tylko właśnie powstają takie jakby, nie chcę powiedzieć plamy, ale no wiecie, takie coś. Bardzo mi się to podoba i bardzo mi dużo radości sprawia przerabianie tej włóczki. Więc naprawdę się cieszę, że ją sobie kupiłam, że zostałam skuszona i że takie osoby jak właśnie pani Magdalena i Kasia są na tych Instagramach, YouTubach i tak dalej. I takie fajne nam podrzucają pomysły. Bo sama bym pewnie na to nie wpadła. Tą włóczkę tak nie powiem, że nie znałam, bo słyszałam o niej. Przepraszam, to włosy jakieś. Słyszałam o niej, ale jakoś tak nie zwróciłam na nią większej uwagi, a dzięki takiemu jednemu vlogowi zwróciłam na tę włóczkę większą uwagę. I jeszcze jeden projekt, który na druty narzuciłam wczoraj. A dlaczego? Dlatego, że ja sobie ten wzór już od jakiegoś czasu miałam w bibliotece, w ulubionych na Ravelli. I ostatnio jak była ta promocja u Petit Knit, że tam jeden wzór kupisz, a drugi masz gratis. Czekajcie, bo mi tu jakieś głupie powiadomienie wyszło. To ja sobie z tej promocji skorzystałam i właśnie tą Sewillę zakupiłam. I jeszcze jakieś 3 inne wzory. Łącznie 4 chyba zamówiłam, które też już od jakiegoś czasu chciałam mieć i skorzystałam z tej promocji. Także Sevilla Blouse i robię ją tak. Z połączenia, bo ja ogólnie znowu miałam takie halo, że sobie siedziałam i dziabałam próbki z różnych włóczek, które mam od jakiegoś czasu i z którymi nie wiem co zrobić. I tak, pierwsza z nich to jest Mandragoa od Rosarios Quattro, Rosarios 4. To jest ten jedwab ich bureta. O, bardzo przyjemny w dotyku, niezwykle przyjemny. Bardzo, bardzo lubię ten jedwab bureta. Mam ten i mam jeszcze jeden od Juleczkowni i oba bardzo lubię. Choć rozumiem, że nie każdemu to będzie odpowiadało, bo on jest jednak, on już w motku wygląda jakby był lekko zeszmacono, zmechacony, wiecie. Ale mi się ten efekt akurat podoba. I tutaj jest około 400 metrów w 100 gramach, czyli taki fingering. I ja nie wiem, co mi do łba strzeliło tego głupiego mojego. Ja w tamtym roku tą włóczkę kupiłam w ilości około 1200 metrów. I ja nie wiem, czemu ja ten kolor wybrałam, bo on mi się nawet specjalnie nie podoba, nie? Jest taki ni to żółty, ni to... Absolutnie mi się nie podoba ten kolor. I dlatego ta włóczka tak długo leżała, bo ja 1200 metrów to spokojnie jakaś taka bluzka z długim rękawem, no to strasznie dużo tego koloru, nie? I tak leżał i wiecie. Kolejną włóczką, bo sama w sobie jest super ogólnie, kolejną włóczką jest coś takiego. I to jest, kochani, 100% len, który kupiłam kiedyś w supermarkecie Aldi tutaj. I on też ma 400 metrów w 100 gramach. I on, no jak to len, jest taki, czekajcie, lekko sztywnawy, nie? Ale w porównaniu do większości lnów, ja nie wiem, czy ja dobrze to odmieniam, przepraszam jak coś. On jest przyjemny, on jest miękki, jest dużo bardziej miękki niż standardowe lny, aczkolwiek dalej jest ta sztywność lnu, no i czuć, że to jest len, ale jest jakiś taki jakby delikatniejszy trochę. I trzecia włóczką to są te dziady. To jest to i to jest Make It Persian. No wyostrz się, o. Make It Persian, też Wam to pokazywałam. To jest Rico Design.
Z tej samej serii właściwie co te mini cekinki w kwiatuszki, natomiast tutaj mamy takie koraliczki. Nie wiem, mam nadzieję, że widać je w miarę dobrze, w różnych kolorach, na takiej bazie. No i teraz, kochani, ja sobie powiedziałam, a ja sobie je połączę, nie? I sobie, o, takie coś. No, są wszystkie w podobnej tonacji, więc stwierdziłam, że sobie je połączę. Tak to wygląda. Teraz kolor wygląda, jak tak przybliżam, chyba bardziej jest zbliżony, może odrobinę ochładza. Ale tu zdecydowanie chyba za ciepło to wychodzi, jak tak odciągam od siebie, bo no już się tak, nie powiem, że ciemno robi, ale no. Także ja mówię, a co by było, jakbym te 3 połączyła? Zrobiłam sobie próbkę i kochani, próbka mi wyszła 17 oczek na 10 cm, drutami 5. Przepraszam, mi się strasznie odbija, chyba po tej kości dzisiaj. Tak, 17 oczek drutami 5 mm na 10 cm. We wzorze jest 18 oczek drutami 5 mm na 10 cm. I ja mówię, no dobra, jestem luźny dziergacz, więc sobie mogę zmienić druty i powinno mi wyjść. No i zmieniłam sobie te druty i faktycznie mi tam wyszło, ale mi się nie podobała ta próbka. Nie podobała mi się i koniec. Podobała mi się ta pierwsza, ta luźniejsza mi się bardziej podobała. I mówię, no nie, no bardziej mi się jednak podoba ta pierwsza wersja. Jest ona luźniejsza, bardziej taka wiotka, zwiewna. Ja lubię luźne dzianiny. Luźne w sensie bardziej otwarte oczka. Każdy wiadomo, ma swoje preferencje, ja akurat wolę takie. No to stwierdziłam, no dobra, to zostanę przy tej pierwszej wersji, czyli 17 oczek i po prostu wezmę rozmiar S, bo mi tam wychodziło, żeby robić M-kę, a tu mówię, no wezmę S-kę, no coś wyjdzie. No i sobie robię. O, takie se robię. Plecy mam. Znaczy nie mam jeszcze, ale to są plecy. Tak? Czyli taki prostokąt się robi. O. No i tak to wygląda w połączeniu tych 3 włóczek, mniej więcej. Nie wiem, czy bliżej, czy dalej, żeby ten kolor się oddał, ale się średnio oddaje. No, ale takie. No, widzicie? Tamte 2 włóczki rozjaśniły mi to trochę, wybieliły, jednocześnie nie tworząc jakiegoś mocnego, strasznego melanżu, ale dodają coś tam do siebie. To wciąż nie jest mój kolor. Ja nie wiem, co mi szczeliło do łba, ale mam 2 włóczki co najmniej, właśnie to i ten len w takich odcieniach, które samodzielnie niekoniecznie do mnie przemawiają. Natomiast jak je połączyłam, to mówię, że chyba nie jest źle, chyba mi się nawet podoba. No i te koraliki też tu gdzieniegdzie są, aczkolwiek one bardzo się gubią. Nie przeszkadza mi to, że się gubią, bo w promieniach słonecznych lub też pewnie we sztucznym świetle one się mienią, one się fajnie mienią. No i jak się zbliżymy, to się dopatrzymy ich. I mówię, nie, zostawiam tak jak jest, podoba mi się, ten efekt nie jest taki bardzo intensywny i taki po oczach dający, więc stwierdziłam, że zostawię. Mówię, no nie jest to mój kolor. Nie jest to mój kolor, absolutnie nie. Znaczy, czy pasuje mi, czy nie, to ja nie o tym mówię, tylko tak, no nie wybrałabym takiego chyba już teraz, ale rok temu wybrałam. I mówię, no pewnie mogę sprzedać włóczki i kupić inne, ale bez sensu. Stracę na tym. A chcę je wykorzystać, w szczególności ten len, bo ten len to ja już chyba mam od 4 lat, nie? Straszne. Więc mówię, nie, robimy. Ponieważ też nie jestem pewna co do, czy będzie mi pasowała ta konstrukcja Sevilla Blouse, czy będę się w tym dobrze czuła. I jeśli użyję jakiejś takiej włóczki lub kombinacji włóczek, które bardzo lubię, bardzo jestem pewna i wiem, żebym nosiła non-stop, a nie spodoba mi się jednak na mnie konstrukcja, no to będzie mi szkoda, tak, tej włóczki. Natomiast tu, jak mi się nie spodoba konstrukcja, no to będę w domu miała. Podomkę będę miała, nie? Z bardzo fajnych materiałów na lato. Takie angielskie jak najbardziej, bo powiem wam, no len i jedwab, więc to nie będzie mnie grzało. Natomiast tutaj nie zawsze jest bardzo ciepło w lecie. Dzisiaj na przykład jest 16 stopni i wieje. I taka bluzka spokojnie, nawet coś grubszego by się nadało, ale taka bluzka by się do pracy świetnie nadała, więc powstaje sobie, a ponieważ są to druty właśnie 5 mm, no to myślę, że powstanie w miarę szybko. I tak. I tyle. Czyli nie
Zegarek mi spadł w ogóle, jak to się stało? Nie poszalałam, jeśli chodzi o Cast on Party, chociaż miałam narzucić jeszcze 2 dodatkowe projekty. 3 są w kolejce, ale się chwilowo wstrzymałam, bo mówię, no, oddychaj, tak? Wiem na pewno, co to będzie. Będzie to jedna chusta, trójkątna taka bandamka, bo mi się bardzo spodobała i zrobię coś może ze swojego projektu, używając włóczek Pasquali, tym razem włóczki Pinta. Bo to też było w planach, bo ja mam właśnie tą Pintę i jeszcze mam, co tam oni mi jeszcze wysłali? Mohair Bliss z Arctic Pearlem do przerobienia właśnie też szaliczek, do wypróbowania, więc to są takie rzeczy, które muszę zrobić. Nie mam jakiegoś deadline'u oczywiście, ale no skoro się podjęłam, to chcę je zrobić, tak? Więc pojedynczo będę jako takie dodatkowe projekty przerabiać. Kolejną rzeczą, którą chcę nałożyć, to jest Summer Tide. Taka koszulka z krótkim rękawem od Isabel Kremer, którą Wam pokazywałam chyba w zeszłym vlogu albo 2 vlogi wcześniej jako wzorową inspirację. Tak, i to będę robić i mam już na to włóczkę, aczkolwiek inną niż sugerowana. Ja ją wzięłam tutaj. Nie, ale mam próbkę. Dobra. To Wam zaraz pokażę. I trzecim projektem jest też topik bez rękawów, który niedawno wyszedł, a na który czekałam, bo odkąd go zobaczyłam, to cały czas sprawdzałam, czy on już jest gotowy, czy on już jest do kupienia i w końcu był i to jest Dotline coś tam, Dotline Top, coś w tym guście. Ja o nim będę też mówić w części, w której opowiadać Wam będę o wzorach. Także dokładnie Wam powiem co i jak. Ale na razie pokażę Wam może włóczki, bo się pojawiły nowe. Nowe się pojawiły, kochani. Linen Bloom od Pasquali. Mówiłam Wam w zeszłym vlogu, że kusi mnie zakup tej włóczki. I taki, od razu, żeby była jasność, tą włóczkę ja sobie kupiłam. To nie jest w ramach promocji, kolaboracji, współpracy. Ja tą włóczkę kupiłam za własne pieniążki w sklepie oficjalnym, tym takim głównym Pasquali w Niemczech, czy gdzie oni tam są, i stamtąd mi paczuszka przyszła. Tutaj już mam taki jeden skejkowany, ponieważ robiłam próbkę. To jest ten kolor 15, on jest jakoś midnight coś tam. To jest prawie czerń, ale nie do końca. To jest tak jakby czerń złamana granatem bardzo ciemnym, ale praktycznie niewidoczny jest. No, wygląda ona tak. To jest taka forma łańcuszka. To jest 100% len. Już Wam tutaj poczytam. Tak, 100% organiczny len. Mamy 250 metrów w 50 gramach, czyli w takim precelku. Druty sugerowane od 3 do 3,5. Co jeszcze tutaj mamy? Próbka 27 do 30 oczek na 10 cm. Także to jest to. I to jest właśnie coś, z czego planuję robić ten Summer Tide od Isabel Kremer, ale nie w pojedynczą nitkę, ale w podwójną. Znaczy nie podwójną tego. Dodam do tego inną włóczkę i tą inną włóczką jest, kochani, Isaiah Trio One w kolorze granatowym. I on tam jest. Tam w mojej szafie jest i mi się po niego nie chce iść. Wiemy wszyscy pewnie, jak wygląda Trio One. Mam próbkę, więc pokażę Wam tutaj, tak obok siebie te 2 niteczki. Postaram się je pokazać. Bardzo się staram. O, czekajcie. No, nie chcą się rozdzielić. O. Czyli tak, to tutaj, to takie to jest Trio One, a tu jest ten len. I tak jak widzicie, praktycznie nie widać różnicy koloru, tak? Na pojedynczej nitce. Natomiast ten Trio One, on jest granatowy. Z tym, że Trio One... Dobra, ja wstanę może. Poczekajcie. Jestem. Chociaż w tym świetle dzisiaj to też. Ale jak zbliżę... No, widzicie? I jakbym teraz... O. Są zbliżone, ale różnicę widać, prawda? Natomiast w połączeniu ona praktycznie zanika. I wszystkie włóczki Trio One, one mają taką jakby kolor swój,
i trochę tej czerni takiej jakby oplecionej, co mi się bardzo w tych włóczkach podoba. Trio One to przy okazji, jak już po nią poszłam, to jest 50% lnu, 30% bawełny i 20% lioselu i mamy w 50 gramach 350 metrów. I ja z tego zrobiłam próbeczkę. Próbeczka tam jest 23 oczka. Próbeczka mi wyszła i wyszła taka. I widzicie, jaka ona jest prześwitująca? O, patrzcie, tak, o, tak widać i tak widać, prześwituje. O. I o taki efekt mi chodziło. Widzicie, jaka jest dziurawa? Widać mnie przez nią. O, ale teraz, żeby wam pokazać mniej więcej, o, tak ze zbliżenia, takie to wyszło właśnie lekko dziurawe. O, natomiast bardzo mi się to właśnie podoba. To, że to jest takie dziurawe, jest też bardzo lejące, jednocześnie dość tak trzyma kształt, ale jest przyjemne. Jest bardzo przyjemne w odbiorze i ja właśnie na coś takiego liczyłam. Nie chciałam zbitej dzianiny. Chciałam coś bardzo lekkiego, właśnie ala prześwitującego, ponieważ ja tą koszulkę planuję nosić na przykład bluzkę czarną taką z ramionczkami cieniutkimi albo jakiś tank top z grubszymi ramionami, coś w tym guście. Może zrobię ją nawet troszkę krótszą, dajmy na to, tak żeby mi spod spodu taka koszulka wystawała. Nie wiem jeszcze, ale bardzo podoba mi się ta dzianina i chcę czegoś takiego spróbować, bo nic takiego nie mam. I to mi się spodobało i myślę, że właśnie z tego to powstanie. Tym bardziej mówię, że próbka mi wyszła. Bardzo mi to jest przyjemne takie do skóry. To nie jest jakieś mięciutkie i włochate, wiadomo, no to jest ten, ale jest przyjemne. Jest przyjemne i uważam, wydaje mi się, że na lato takie nawet naprawdę ciepłe dni to będzie super. Tak na co dzień to na wyjście to po prostu na czarny stanik bym założyła bez problemu, tylko mówię o takich bluzkach pod spodem, jak na przykład do pracy idę, nie? Bo to tak, no niby nie jest to jakoś strasznie, ale jednak i mnie by to już tak trochę. Także myślę, że z tego właśnie powstanie. Tak, druty 3,5 to były i właśnie taka mi wyszła próbka, jak we wzorze jest podana. We wzorze włóczki sugerowane to też jest jakaś włóczka lniana w praktycznie takim samym gramaturze jak ta Linen Bloom. Ja nie pamiętam teraz nazwy, ale w połączeniu z Holst Garn Soft. Nie, wróć, Holst Garn Coast, czyli tam jest bawełna z wełną. Ja mam Coasta. Nawet przez chwilę się zastanawiałam, czy nie zamówić właśnie tego Linen Bloom w kolorze dopasowanym do Coasta, bo nawet taki by był, do tego Coasta, którego ja posiadam, ale mi właśnie chodziło o trochę inny efekt. Chciałam coś takiego właśnie prześwitującego, bardzo letniego, bardzo siateczkowatego i jestem bardzo zadowolona z tego efektu. A miałam Trio One w zapasach granatowe, więc stwierdziłam, że ten czarny jak najbardziej, nie było akurat w Linen Bloom, nie ma granatu, ale ten czarny, mówię, spokojnie się ładnie połączą, a ja nie mam takiej czarnej bluzki, więc będzie super. Jeśli spodoba mi się wzór tej bluzki, krój i tak dalej, to możliwe, że wtedy dokupię sobie Linen Bloom, ale w kolorze właśnie do tego Coasta i zrobię taką wersję bardziej przejściowo jesienną, a nawet zimową na jakąś bluzkę z długim rękawem. Zobaczę, jak to będzie wyglądało na mnie i tak dalej. Także to jest to. Kolejną próbkę, którą wam jeszcze pokażę, to jest takie dziwne coś. To jest próbeczka robiona pod ten dotline top, o którym będę wam opowiadać dokładniej w części z wzorami, ale tutaj zrobiłam sobie próbeczkę, jak już było blisko wydania wzoru. Poprosiłam projektantkę na Instagramie, czy mogłaby mi podać próbkę, ponieważ mam już włóczki i chciałabym sobie zrobić próbkę, zanim wyjdzie wzór, żeby już wiedzieć co i jak. Napisała mi, bardzo dziękuję, zrobiłam próbki, strzeliłam się w próbkę od razu, więc jestem z tego bardzo zadowolona, a tu też tam dodatkowo coś robiłam. Ale przejdźmy do tego. Wzór jest rozpisany na włóczki, na jakie włóczki? Isaiah Trio 2 oraz Isaiah Mulberry Silk, ten nowy. I ja właśnie pokazywałam wam w zeszłym odcinku ten Mulberry Silk, który kupiłam brązowy. Trio 2 nie posiadam, natomiast w zapasach miałam Trio 1 brązowe.
I mówię, no kurczę, Trio 2 to samo co Trio 1 w dwie nitki, więc tak też spróbowałam właśnie w połączeniu z tym Mulberry Silkiem. I to jest ta tutaj część, o, z tą. Tak to się prezentuje. O, może tak wam bardzo ładnie się prezentuje. To w środku, kochani, to też jest Trio 1 w 3 nitki w kolorze powder, które mam 2 motki u siebie, z którymi nie wiem co zrobić, nie wiem dlaczego ja je mam. I stwierdziłam, że może on, właśnie ten powder, by się tutaj wpasował. I się wpasował. Podoba mi się to połączenie. I chyba tak zostanie. Natomiast ta końcowa tutaj jest połączenie Mulberry Silka od Isayera oraz Mulberry Silka ręcznie farbowanego od Furory. Niestety tutaj, tu mi się ten efekt nie podoba. Znaczy w dotyku to jest cudowne, cudowne, ale nie podoba mi się melanżowy efekt. Nie. Ta włóczka ręcznie farbowana jest taka melanżowa i chyba mi się nie bardzo to podoba jednak. W precelku wygląda super, ale w dziennie mi się nie podoba, więc tu będę coś kombinować, podejrzewam z tym. Może też połączę, nie wiem. Albo zrobię apaszkę, bo w apaszce mi to nie przeszkadza, ale w gotowym udziergu zbyt to jest ciapate dla mnie. Nie wiem, coś mi tu nie gra, ale nieważne, to jest tylko tak o sobie robiłam, bo sobie robiłam. Natomiast podoba mi się właśnie to połączenie tego brązu z tym powder. Myślę, że to jest fajne i świetny sposób, żebym się pozbyła w końcu tego powder z moich zapasów. No i to świetnie się zgrywa też, no bo to jest praktycznie ten sam materiał, z tym, że tutaj w brązach mam dodatkową nitkę właśnie tego Mulberry Silk, a tutaj w tych paseczkach, no one nie tak wyglądają, jakoś inaczej. Ja to zrobiłam tak po prostu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A tu będą 3 niteczki Isayer One i myślę, że to się całkiem fajnie sprawdzi. W oryginale jest tam włóczka pajet. Isayer chyba pajet. Isayer ma pajet? Palet, nie pajet. Pajet to te sukienki. Palet. No ale mówię, ja sobie to wymieniłam właśnie na Isayer Trio One w 3 niteczki, żeby mi właśnie zeszły włóczki ze staszu, a wydaje mi się, że jest to całkiem fajne połączenie kolorystyczne. Także tak. Ostatnie zakupy. Tam. Kochani, ja wiem, ja wiem, że mi niepotrzebne, ale tak jak sobie przeglądałam internety i ja szukałam, kochani, włóczki z Amano Yarn, z tych letnich, Sami i Siamas, coś takiego. Mają takie typowo dwieletnie włóczki, którymi byłam zainteresowana i szukałam sobie tutaj w UK, czy są gdzieś. I tak jak sobie szukałam, to wpadłam na taką stronę, w której niektóre włóczki z Amano Yarns były bardzo, bardzo przecenione. I nie mogłam przejść obok tego obojętnie, więc sobie je zakupiłam. Zaraz wam je pokażę. Pierwsza to jest, przepraszam, patcha Amano Yarns patcha. W takim cudownym kolorze. No jest piękne. A widzicie, jak się świeci? Cudnie, nie? Jezu, to jest super miękkie. No super miękkie. Już wam mówię, co to jest. 50% Mulberry Silk, 25% Super Kit Mohair i 25% wełny. Mamy w 50 gramach 138 metrów. To jest kolor 1204, próbka na 4 mm 21 oczek. To jest bardzo przyjemna włóczka. Bardzo przyjemna. Ma włosek, ale nie nachalny. Jest niezwykle, jest też fajnie skręcona. Takie coś. Jezus, jak ona jest fajna. Kochani, ja wzięłam tylko 3 motki, bo mówię, zrobię sobie chustę, nie? Szaliczek chcę zrobię. Ale ja chyba kupię więcej, jeśli jest jeszcze dostępna. Bo ona w normalnej cenie, nie wiem, tam 17-18 funtów, jak gdzieś indziej tam patrzyłam,
a tu była za 6 coś motek, także naprawdę dużo, dużo taniej, 50% spokojnie. Teraz jak tak patrzę, mi się strasznie ten kolor podoba. Niekoniecznie jest to mój kolor, ale bardzo mi się podoba i to jest dla mnie najważniejsze. I mam 3 motki, 138 metrów, no to jeszcze z 9 bym potrzebowała, to 6. To jest tak cudowne, że nie wiem, czy ja chcę szaliczek, czy ja chcę z tego sweter, bo to jest naprawdę, jest cudne, cudowne to jest. Także to jest to. A drugą włóczką, moi kochani, to jest włóczka Maju. I ja się bardzo zdziwiłam, kiedy zobaczyłam cenę na innych stronach, bo cena tego precelka waha się od 26 do 30 funtów u nas w UK. A na stronie nawet Amano Yards tam jest chyba około $40. Nie wiem, nie pamiętam już dokładnie. 7,40. 7,40 zapłaciłam za precelek, a mam 3. Czy mam? Tak? Więc powiedzcie, czy byście się nie skusili, gdyby to była, bo to jest ostro ponad połowa mniej niż stoi ta włóczka, przynajmniej tutaj u mnie, nie? I teraz tak, skład też jest fajny, bardzo, bo jest tu alpaka, ale kochani, to jest Royal Alpaka. 60% Royal Alpaka, 20% kaszmir, 20% jedwab. To jest włóczka w Peru, zresztą one obie są robione w Peru. Wygląda tak. O, kot wrócił. Widzicie, ma taki niejednolity kolor. Bardzo mi się podoba. Ma włosek. O, jest mięciutka i przyjemna, aczkolwiek ta jest dużo bardziej miękka. Tutaj ten jedwab podejrzewam i tutaj też, jak widzicie, ten błysk w porównaniu też fajny, nie? Tutaj mamy 100 metrów w 50 gramach. Cicho, bo ja tu rozmawiam. Kolor, o Jezu, 2003. I tu mamy 22 oczka. Na drutach 3,75. I też fajny kolor, też by ten. Tylko, że tak, tu mamy 100 metrów, no to 12 motków, bo ja zawsze celuję w 1200. Ja wiem, że czasem to jest za dużo, ale raczej nie zdarzyło mi się, żeby było za mało. Więc potrzebowałabym te 9. No nie wiem. Też jest bardzo przyjemna, nie będę was tutaj nawet, o ładnie. Też kupiłam na szeliczek, nie? Ale kto wie, czy nie dokupię. Ja sobie zajrzę na ten sklep znowu, czy przypadkiem dalej nie ma tych promocji. Luna, nie, kochana, nie, tu jest statyw. Czy nie dokupię ilości na sweterek, bo jest naprawdę, no, naprawdę fajna. Jest leciutka. Znaczy, no 100 metrów w 50 gramach nie powinno być ale mam takie odczucie dziwne. Bardzo jestem zadowolona właśnie z tego zakupu, a to jest tak nieziemsko miękkie. Nieziemsko miękkie. Nie dałabym ceny takiej, jaka tam mi się pojawiała normalnie. Nie, to już jest zaporowe dla mnie. Może ewentualnie na jakąś super okazję, nie wiem, super urodziny, czy pod choinkę motek, czy 2, to jeszcze, ale no, że to kosztowało mnie tam tyle, ile normalne włóczki i motki, no to musiałam wypróbować i powiem wam, że naprawdę bardzo się zastanawiam, czy nie kupić sobie w tym momencie, nie dokupić, jeśli są dostępne, większej ilości. Także to moje takie zakupy, może zbędne, może niezbędne. Ja lubię próbować nowe włóczki. Amano Yarns znam. Mam od nich Aini, która jest przecudowną włóczką. Robiłam z nich, z włóczki Andes od nich, z tweedowej włóczki, sweterek nie Sabaj. Nie pamiętam, robiłam sweterek, jest świetna włóczka, przecudnie mi się przerabiało, świetnie mi się nosi sweterek. Zrobiłam szaliczek z ich moheru, ale to jest bardziej alpaka, włóczki Una, albo Una lub Uma. I coś chyba jeszcze od nich mam, ale nie. Aha, inny szaliczek jeszcze robiłam z Puno.
Puno Black, czyli takiej czystej alpaki czarnej, niefarbowanej, też świetna. Także co do samej firmy byłam pewna, że jest to fajna firma, świetne ma włóczki, więc na pewno będę zadowolona, ale jestem przeokrutnie zadowolona. Także tak, to jest to, jeśli chodzi o zakupy i tym podobne. Przejdziemy teraz do wzorów obiecanych, w tym do tego jednego, o którym już troszkę Wam powiedziałam przy okazji tych włóczek z tej próbeczki. O, tej. Także zacznijmy. Zacznijmy od wzoru na chustę. Szaliczek, jak zwał, tak zwał, i to jest Cozy Perla. Czekajcie, ja się trochę tutaj o tak, bo później sobie tu zdjęcia wstawiam. Cozy Perla i to jest od Atelier by Ines von Homeje. To jest, to są chyba dwie panie tam są, ja nie jestem pewna, ale one też są autorkami wzorów Cozy Mio, które też mam w bibliotece i czekam, żeby je zrobić. I właśnie tak wstępnie myślałam o tych włóczkach na nie, ale jak je zaczęłam macać, jak one przyszły i zaczęłam myśleć, że to bym mogła mieć w ilościach swetrowych, to no. Ale wróćmy do Cozy Perla. Tutaj podanymi włóczkami są Pasquali Cashmere 628, Cardiff Cashmere Classic, Cardiff Cashmere Prime, Pasquali Baby Cashmere 628. 25 oczek na 36 rzędów drutami 4 mm i potrzebujemy od 220 do 600 metrów, jeden rozmiar i języki angielski i niemiecki. Z tego co tu widzę, to jest chusta trójkątna, czyli taka ala bandamka. Wszystko jest tu napisane po angielsku czy po niemiecku? Jest po niemiecku, jest po angielsku, czyli tak. Co my tu mamy? Łatwy do zapamiętania wzór. Klasyczny double moss stitch z delikatnymi tymi borderami takimi z ażurkami, takimi oczkami. This is a... Aha, tu mamy 2 w 1 wzór. Mamy tutaj dwie wersje, trójkątną Cozy Perle Niki i wersję Scarf, czyli podejrzewam, że czy są tu gdzieś na zdjęciach? Taką wersję bardziej jakąś szaliczkową. Jeśli dobrze tutaj widzę na tych zdjęciach, to ona idzie w ten sposób, że jeden brzeg jest cały prosty, natomiast na końcach mamy lekkie ścięcie i dalej prosto. Coś w tym guście. Takie nie do końca Sofii, ale takie szaliczkowe, czyli bardziej w prostokąt niż w trójkąt. Także tutaj w tym wzorze podobno są dwie wersje. Oczywiście podejrzewam, że można użyć każdej włóczki, natomiast jest to zaprojektowane na włóczki kaszmirowe. Pięknie to wygląda, bardzo podoba mi się ten ściek. Pewnie się 1000 razy przy nim pomylę, ale podoba mi się i na pewno zakupię ten wzór, na pewno chcę go robić, ale najpierw zrobię Cozy Mio, chociaż ja mam chyba tą inną wersję Cozy, coś tam, tą taką, nie pamiętam, którą ja kupiłam teraz. No ale te z rodziny Cozy Mio na pewno. Więc tu mi się bardzo podoba i jak dla mnie szaliczki są zawsze w modzie, zawsze w użyciu i zawsze w robocie, bo też nawet w środku lata, niezależnie z jakiego materiału będę dziergać, to przy takim niewielkim szaliczku mi to akurat nie przeszkadza. Nawet jeśli miałaby to być jakaś taka mocna, włochata wełna. Kolejny wzór to Nebula od Andrea Mauri, znana jako Drea Rene Knits. I tu mamy dwie włóczki podane, Farmers Dotted Fibers, Oudang DK i Farmers Dotted Fibers Confluence Cotton. To są niby włóczki DK. Mamy tu 17 oczek na 26 rzędów drutami 4,5 mm, czyli taki bardziej rozluźniony ściek, taki jak lubię. 443 do 1125 metrów. Mamy tutaj wersję z długim i z krótkim rękawem. Język angielski, rozmiary od 1 do 8. I teraz co tutaj mamy? Oversize'owy to raz. 2. Na ramionach mamy takie ciekawe detale, które też występują na jednym ze swetrów właśnie Andrei, który mam w swojej bibliotece. Nie pamiętam teraz jego nazwy, ale właśnie podoba mi się to, że tu jest taki jakby ściągacz w ten sposób robiony. Tak mi się to kojarzy z taką linią łączenia. Drop hem, tak to jest tu nazwane. Co jeszcze mamy? Forma t-shirtu, właśnie. I robimy go od dołu do góry.
Mamy zaokrąglony tutaj dół, wykończenie dołu, właśnie nie jest ono na prosto, tylko jest tak zaokrąglone z przodu, z tego co widzę. I co jeszcze? Bind off za pomocą 3 drutów. Rozmiary od 101,5 do 198 cm obwodu w biuście. Pozytywny luz między, to jest tak dziwnie, 61 do 25 i 5,5 cm, więc to chyba w drugą stronę powinno iść. No, ale no, luz sobie wybieramy taki, jaki nam odpowiada. Wiadomo, tu jest sugerowany bardzo duży luz. No i tyle, kochani, tyle właściwie. Fajne są zdjęcia, podoba mi się, jak to wygląda na zdjęciach. Bardziej podoba mi się ta wersja z długim rękawem i chętnie bym sobie taki właśnie zrobiła, ale narzutkowy z jakiegoś... Patrzę na Portobello z Hobby i to by się nawet nadało, tak mi się wydaje. Coś takiego, żeby wiecie, zarzucić na siebie, jak jest ciepło, ale już na przykład robi się chłodniej wieczorem. Na okresy przejściowe, no i mówię, tu mnie też kusi to, że to jest takim luźnym ściegiem robione, czyli te 17 oczek na 4,5 przy wódce DK. Jeszcze jak otworzę tą DK, tak, w 100 gramach 225 metrów. No, takie standardowe DK, ani grubsze, ani cieńsze niż standardowe. Więc tak, to jest sweterek, który jakoś tak, mówię, jest bardzo prosty, bardzo zwykły, niby nic specjalnego w nim nie ma, ale jakoś tak przyciągnął moją uwagę i stwierdziłam, że się nim z Wami podzielę. No i ten ostatni, ten ostatni do tej próbki, na który tak długo czekałam, aż się pojawi, to jest My Dotline Top od Norganites. Ja jestem zakochana w tym topie, ja absolutnie nie wiem dlaczego. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Może dlatego, że on bardzo mi przypomina Sabaj Top, bo to jest chyba, nie wiem czy ta sama konstrukcja, bo ja jeszcze się nie wczytywałam we wzór, ale bardzo podobnie to leży, a ja lubię Sabaj Top, więc ten też powinnam polubić. Tutaj jedynie widzę, że są wykończenia, bo Sabaj Top zostawiamy praktycznie niewykończony, tą jedną z tych wersji Sabaj Top. Tu natomiast widzę wykończenia przy rękawkach i to jest chyba I-cord. Podoba mi się też tak to, że są tutaj te paseczki. Oczywiście można to zrobić samemu, nie potrzeba do tego wzoru, ale ja uznałam, że skoro sama na to nie wpadłam, a jak zobaczyłam gdzieś tam i bardzo mi się spodobało, no to dlaczego mam tego wzoru nie kupić? I tutaj właśnie te włóczki sugerowane, tak jak Wam mówiłam, Isager 301 z Isager Mulberry Silk. Ja Isager 301 wymieniam na Isager 302, wymieniam na Isager 301 w podwójną nitkę, bo akurat taki mam w domu. 4 mm, 22 oczka na 34 rzędy mi próbka wyszła, jak mówiłam. I tak, boat neck. I mamy takie small pretty bubbles, czyli są takie bąbelki jakby zrobione w ramach tych paseczków. Co my tu jeszcze mamy? Od góry do dołu, najpierw przód robimy, powiększenia na wycięcia tutaj na ramiona, na ręce. Cast on. Następnie tam, gdzie podbieraliśmy oczka, gdzie robiliśmy cast on, podbieramy oczka i pracujemy nad tyłem do momentu, kiedy pasuje do przodu, czyli podejrzewam po prostu do momentu, kiedy osiągniemy taką samą długość. Łączymy i robimy w okrążeniach. Tak, dobrze mówiłam. Tutaj jest wykończone I-cordem. Rozmiary mamy od XS do 2XL i teraz od 80 do 120 cm obwód biustu dopasować do tego rozmiaru, czyli jak mamy na przykład 80-85 w biuście, to tu jest jako rozmiar pierwszy, czyli XS. I teraz tak, jeśli chodzi o luz, to ma być tu negatywny od 2 do minus 10 cm. No ja raczej w taki obcisły bym nie szła, ja bym została przy tym 2. Tak myślę.
I poszłabym pewnie w rozmiar M, czyli 90, między 90 a 95 centymetrów. Ja mam 94. No, chyba. Znaczy, to zależy od dnia. Ale tak. Ale tutaj mamy rozmiar, czyli obwody samego topu ukończonego i mamy od 76 do 110 cm. I teraz rozmiar M, kochani, ma 88 cm. Czyli miałabym tu negatywnego luzu około 6 cm. No to niby według tego by pasowało, ale ja nie wiem, czy by mi to pasowało. I czy nie lepiej, jakbym poszła w rozmiar L, który ma 94 cm. I nie byłoby to luzu w ogóle żadnego. Tylko wtedy jest ryzyko, czy tutaj pod pachami nie będę miała tak. Bo jest takie ryzyko, prawda? Więc nie wiem, moi drodzy. Nie wiem. Może, czekajcie, a czy tu jest napisane? Tu jest napisane, że 93 cm to jest rozmiar M. Więc powinnaś robić rozmiar M. Tak tu jest napisane. I nawet jeśli rozmiar topu jest mniejszy od twoich wymiarów, no to jak ja mam 94, no to łapię się właśnie w ten rozmiar M, no ale wielkość, szerokość ukończonego topu jest 88 i ja naprawdę bym się trochę bała, ale może i tak zrobię. Nieważne, trust the process i tyle. I jest tutaj, tak, na emeczkę, to zostajemy przy tej emeczce, 150 gram Trio 2, czyli w moim wypadku byłoby to 300 gram chyba, tak? Bo muszę podwoić, jeśli robię podwójną nitkę Trio 1. Tak, czy nie? No jakoś tak, starczy mi, nie? I 50 gram Mulberry Silk mam. I 50 gram palet. To jest właśnie na te paseczki, bąbelki. Ja nie mam palet, nie będę kłaść dodatkowej włóczki, więc najprawdopodobniej zostanę przy tym potrójnym Isaiah Trio 1. No i tyle. Tyle. Nie mogę się doczekać, kiedy narzucę go na druty. Podobnie jak ten Summer Tide, więc to już się niedługo wydarzy. Nawet jeśli nie pokończę, bo na pewno nic nie pokończę. No Sabaj Top jest chyba najbliżej do wykończenia, bo to jest takie bezmyślne dziabanie w kółko. Ale na pewno sobie narzucę niedługo te projekty, jeden z tych dwóch projektów, albo obydwa. No, to na pewno. Tak, więc kochani, kody zniżkowe na pewno do sklepu Kokonki i to jest Tangled by K5. Tu będzie na dole napisane i będzie napisany w opisie. Dalej funkcjonuje ta zniżka do Yarn Atelier. Przy pierwszych zakupach za minimum 40 funtów dostaniecie 20% off. To też jest na dole w opisie. Wszelkie linki afilacyjne i promocyjne i zniżkowe są na dole w opisie, bo ja nie zawsze o tym pamiętam, żeby tu powiedzieć. Dziękuję za nowe subskrypcje, za to, że mnie oglądacie. Bardzo, bardzo jest mi miło. Co jeszcze? Co jeszcze wam chciałam powiedzieć? No nie wiem, co wam chciałam powiedzieć. Ja się teraz muszę zabrać za sprzątanie tego tutaj rozgardiasza, który sobie zrobiłam. No i obawiam się, że przez to, że wam te włóczki pokazałam i takie po raz kolejny pomacałam, to zaraz wlezę na ten sklep, w którym udało mi się dorwać te promocje na Amano Jars i zobaczę, co tam jeszcze zostało. Same straty. Dobra, to by było na tyle. To by było na tyle. Nic ciekawego się jak... Znaczy, co ja właściwie chciałam powiedzieć? Żadnych atrakcji nie planuję, w sensie żadnych wyjazdów na targi, ani nic takiego. Teraz już jest ostatnia prosta do końca roku szkolnego u nas. U nas rok szkolny kończy się późno. 18 lipca to jest ostatni dzień szkoły. 6 tygodni zostało. Ja tego psychicznie nie wytrzymam. No. No dobra, no jakoś trzeba będzie, nie mam specjalnie wyboru. 6 tygodni jeszcze. 6 tygodni pracy, później 6 tygodni mam urlopu, w którym to polecę do Polski, zawiozę dziecko, bo dziecko chce tam zostać sobie z ciotką i wujkiem. Ja natomiast schaltuję najprawdopodobniej Dagmarę i jej męża i jej córeczkę tutaj sobie do mnie.
I jakoś byle dotrwać do tych wakacji, bo jestem nie fizycznie, nie, fizycznie nie, ale jestem psychicznie tak zmęczona, że to się odbija na moim fizycznym zdrowiu niestety. Ale nie o tym, ja nie wiem, po co ja w ogóle o tym gadam. W ogóle nie, pozytywnie tutaj. Pozytywnie jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio. Miałam ogromną dawkę cukru w koście, więc jestem po prostu rozbudzona. Zaraz idę robić jeszcze kawę, bo mam straszną ochotę na kawę, bo w koście piłam sobie frappę bezkawowy. Hazelnut coś tam z dużą ilością bitej śmietany. Także było super. Dobra, kończę. Idę robić tą kawę, bo mi brakuje mojej kawusi popołudniowej i tyle. I przy okazji będę tego vloga, no, składać go będę. Składać go będę, żeby jutro pojawił się do waszej porannej kawki. Jeszcze raz dziękuję, że tu ze mną jesteście, że mnie oglądacie, słuchacie i piszecie komentarze. Życzę wam wspaniałego weekendu, wspaniałego tygodnia i do zobaczenia w kolejną sobotę. Pa!